Uliczki pełne straganów, a na nich dosłownie wszystko, czym tylko da się handlować. Do tego tysiące turystów przeciskających się przez ciasne, zabytkowe uliczki w poszukiwaniu czegoś wyjątkowego, nietuzinkowego dla siebie i dla bliskich. W dwóch zdaniach tak właśnie można pisać jarmark dominikański, czyli najbardziej znienawidzoną imprezę przez mieszkańców Starego Miasta. Oczywiście nie mogę wypowiadać w imieniu wszystkich, ale osobiście znam osoby, które tu zamieszkują i na hasło jarmark dominikański dostają dosłownie białej gorączki. No cóż, i tak mówiąc szczerze, to trudno jest im się dziwić, bo przez prawie miesiąc czasu raz, że nie mogą zaparkować normalnie samochodu, a dwa to praktycznie od rana do wieczora mają kupiecki hałas pod oknem. Zatem może i część mieszkańców starej części Gdańska ma się na bakier z jarmarkiem, co nie znaczy, że dla całej Polski i reszty świata nie jest to fajna impreza, na którą zwyczajnie warto przyjść. Bo gdyby się tak przyjrzeć statystykom, to miasto ma naprawdę powody do dumy i satysfakcji. Zaś ci najbardziej zbuntowani mieszkańcy mogą co najwyżej po raz kolejny mocno zacisnąć zęby, uzbroić się w cierpliwość i poczekać do początku drugiej połowy sierpnia, gdyż historia jarmarku sięga 1260 roku, więc nie trudno jest policzyć, że w tym roku jarmark obchodzi swoje 765. urodziny. W ubiegłym roku event odwiedziło ponad 1 000 000 osób, a przykładowo taki magazyn Forbes umieszcza jarmark na liście swoich topowych eventów w kategorii letnie wydarzenie, gdzie podobno w tym roku jarmark zajął w ogóle drugie miejsce. Co roku organizowane jest Grand Prix jarmarku, gdzie przyznaje się nagrody dla najlepszych wystawców w kategorii dobry pomysł, dobry smakołek i dobry smak. A w tym roku jest ich 662 i wystawiają się na 745 stanowiskach. Więc sami musicie przyznać, że jest w czym wybierać. Pomimo, że jarmark może wydawać się dosyć chaotyczny, to ma on jednak swoją organizację i jest podzielony na ulice. A podział tematyczny wygląda mniej więcej tak. I tutaj będę czytał ze swojego promptera. Artyści i rękodzieło, regionalne przysmaki, kolekcjonerzy i antyki, food court kuchnia świata, polscy projektanci i kolekcjonerzy, stoiska czasowe. Tak to zrobili. Jarmark dominikański to nie tylko zakupy i stragany. Organizatorzy pomyśleli również o rozrywce. Wszystkie wydarzenia i eventy odbywają się w strefie atrakcji podzielonej na przystanki. Przystanków z atrakcjami mamy 6. Przystanek Równość, przystanek Dominikanów, przystanek Smaków, przystanek Przygoda Zamber Sky, przystanek Port Gdańsk pod żaglami oraz przystanek Electro. To nic, że za 20 razem, ale udało się. To najważniejsze. Na początek przystanek Równość. No to w drogę. Okej, jesteśmy na przystanku Równość, który jak widzicie w moim narożniku znajduje się przy Wielkim Młynie. I o co tutaj chodzi? Ideą tego przystanku jest międzypokoleniowość, czyli łączenie wszystkich generacji poprzez najrozmaitsze eventy, takie jak karaoke, filmy, potencówki i wiele innych. W programie przystanku celebruje się różnego rodzaju święta, na przykład święto rzemieślnika lub święto seniora. Natomiast w ciągu tygodnia odbywa się tutaj na scenie mniejsze wydarzenia, takie jak wyświetlanie filmów lub karaoke. I wiecie, czego się dowiedziałem na przystanku Równość? Że poprawnie mówi się jarmark świętego Dominika, a nie jarmark dominikański. Sam nie wiem, ile razy powiedziałem jarmark dominikański dotychczas w materiale, ale pewnie połowa materiału nadaje się do wyrzucenia, czego nie mam zamiaru robić. Następną strefą atrakcji jest przystanek u Dominikanów, który według mapy powinien znajdować się za mną. A ze mną jest płot i napis teren budowy, wstęp wzbroniony. Więc jest ciekawie. Okej, udało się. Obszedłem dookoła Bazylikę Świętego Mikołaja, która znajduje się przy ulicy Świętojańskiej pomiędzy ulicą Pańską a Lawendową, jak pewnie wiecie. I wejście na przystanek Wetchnienia u Dominikanów znajduje się po mojej prawej stronie. Niestety jest już po godzinie 19 i jest już zamknięty, więc nie dowiemy się, co jest w środku. Trudno. Idziemy dalej. A tak swoją drogą ulice Mariackie, Lawendowe, Świętojańskie, Bazyliki Mariackie, Bramy Zielone, Wyżynne. Ciężko to wszystko ogarnąć. Dlatego przygotowuję materiał o tym, co gdzie się znajduje na Starym Mieście. Materiał o mapie Starego Miasta na pewno ukaże się po wyemitowaniu odcinka o jarmarku Świętego Dominika. A tymczasem za moimi plecami widzicie skwer Świętopełka Wielkiego, na którym wszyscy uczestnicy jarmarku konsumują. Gdyż tutaj znajduje się przystanek numer 3, czyli przystanek Smaki. I można powiedzieć, że jest to taki jeden wielki food hall, gdzie w boksach przylegających do ulicy można zamówić potrawy z najrozmaitszych kuchni świata. Kuchnia turecka, grecka, ottomańska, polska, uzbecka, owoce morza i wiele innych.
Przystanek 4 i przystanek 5, czyli przystanek Port Gdańsk oraz Amber Sky, znajdują się na Ołowiance, gdzie przystanek Port Gdańsk to mała scena, duża scena, tam dalej w tle, oraz kilkanaście futraków z masą jedzenia. Natomiast przystanek Amber Sky to po prostu diabelski młyn, który znajduje się zaraz za mną. Zrobiłem o nim też materiał, więc jeżeli chcecie wiedzieć co i jak, to polecam go wyklikać z serii Trójmiasto i okolice. Zaraz za Zielonym Mostem zaczyna się przystanek Retro, więc wchodzimy. A na przystanku Retro w skrócie można kupić wszystko, co jest starsze od węgla. No to ja poproszę Marcela. Oprócz eventów na regularnych przystankach, które wymieniłem przed chwilą, w programie jarmarku są również różnego rodzaju konkursy, zabawy na scenach tymczasowych, jak na przykładzie powyżej. Eventy eventami, ale jarmark to przede wszystkim zakupy. A co tutaj można kupić? No niesamowite rzeczy, powiem wam. Kota w butach, sok z gumi jagód, zaczarowany ołówek, dziurka twórcza czy kropkę na nawet. Ale mówiąc szczerze, tak jak wspomniałem na początku, można tutaj kupić dosłownie wszystko. Biżuterię, antyki, orientalne kosmetyki czy wyposażenie domowe. Chociażby takie drewniane, stylowe deseczki do krojenia. Ale najgorsza to jest ta część kulinarna. Bo z założenia to możesz tutaj przyjść i powiedzieć, że zjem sobie jakiegoś naleśnika ze szpinaki i będzie ok. Ale w praktyce już na samym progu macha do ciebie oscypek. A obok niego sobie siedzi jakiś fajny, dziwny pierożek z baraniną, który mówi, że chyba jeszcze go nigdy nie jadłeś. Po drugiej stronie natomiast siedzi sobie świderek, który mówi to samo. I tak jest dosłownie co boks. Dosłownie trzymać się za żołądek i za portfel, bo można paść żywcem. Kiedyś niezachętnie zaglądałem na jarmark, bo szczerze mówiąc to trącił trochę myszką. Stragany bardziej przypinały stadion 10-lecie ze swoich najgorszych czasów, a można by było kupić co najwyżej swoją ulubioną kasetę disco polo, chłopniaka od Junaka, czy może medal za wypicie wiadra wódki z teściem. Ale w końcu ktoś pomyślał i zadbał o wizualną część jarmarku. Dziś stoi tutaj znacznie więcej drewnianych, ujednoliconych boksów, które wyglądają naprawdę przyzwoicie, zaś na samym jarmarku panuje naprawdę świetna atmosfera. I muszę też przyznać, że wieczorem, kiedy już zapada zmrok i zapalają się światła, robi się tutaj naprawdę fajny klimat. A może jest to po prostu efekt filtra Black Mist, którego akurat użyłem w tym ujęciu. Więc drogi turysto, reasumując, jeżeli lubisz godzinami szwendać się bez celu, bo tak chcą inni, ta impreza jest dla ciebie. Jeśli lubisz wlec się w tłumie i co chwilę wpadać na postronnych ludzi, ta impreza jest dla ciebie. Jeśli lubisz wydać mnóstwo pieniędzy na milion różnych bzdur, a po powrocie do domu zastanawiać się, po co ci to wszystko, ta impreza jest dla ciebie. A najlepiej to sami sprawdźcie, jak tu jest. W temacie pakubków, co ma bezpośredni związek z jarmarkiem Świętego Dominika, zrobiłem również materiał o Forum Handlowym Gdańsk, czyli takim bardzo dużym centrum handlowym, które znajduje się w Gdańsku Śródmieście, i materiał wam wklejam tutaj w ten narożnik. Natomiast gdybyście byli na Teneryfie, Santa Cruz, zrobiłem materiał o takim małym ryneczku, gdzie możecie zrobić zakupy z lokalnych produktów, i materiał wklejam wam tutaj. Drodzy widzowie, udanych wakacji zapraszam w przyszłym roku i w każdym następnym na jarmark dominikański. Pozdrawiam. Jarmark Świętego Dominika. Co jagodą? Co jagodą?